Wchodzisz do zatłoczonej sali. Światło jest mocne, muzyka głośna, a wszyscy wokół wydają się być w transie. Krzyczą, płaczą, podnoszą ręce, jakby stali przed czymś świętym. Ale tam nie ma żadnej religii. Nie ma świętych ani bogów. Jest tylko człowiek na scenie i obietnica, że możesz być doskonały, jeśli będziesz podążać za wszystkim, co on mówi. Za nim na dużym ekranie widnieją wielkimi literami: jesteś nieograniczony. Krzyczy: powiedz ze mną, mogę wszystko. Publiczność jest posłuszna. Kamery rejestrują każdą łzę, każdy krzyk. To jest emocjonujące, to jest kuszące. Ale kiedy wszystko się kończy, ci sami ludzie wracają do domu i większość budzi się następnego dnia. Dokładnie taka sama. Ta scena, powtarzana w tysiącach sal, filmów i książek, ujawnia więcej niż zjawisko rynkowe. Ona otwiera cichą kryzys. Wykorzystanie nadziei jako produktu i iluzji jako znieczulenia. Nietzsche, gdyby tam był, nie klaskałby. Prawdopodobnie uśmiechnąłby się z sarkazmem i napisałby kolejny bezlitosny aforyzm. Ponieważ dla niego problem nie leży w chęci poprawy. Leży w próbie stania się czymś innym, nigdy nie stawiając czoła temu, czym się jest. Dziś zbadamy, dlaczego Nietzsche nienawidziłby współczesnego świata samopomocy i dlaczego uznałby ten ruch nie za przewodnik do rozwoju ludzkiego, ale za subtelną truciznę przebraną za lekarstwo. Samopomoc w swojej najpopularniejszej wersji wychodzi z prostej i kuszącej obietnicy: możesz wszystko. Ale co to zdanie naprawdę oznacza? Wystarczy myśleć pozytywnie. Medytuj przez 10 minut. Powtarzaj swoje mantry. Bierz zimne prysznice. Wstawaj o 5 rano. Podążaj za tą rutyną i, jak za dotknięciem magicznej różdżki, twoje życie rozkwitnie. Twoje bóle to był tylko brak skupienia. Twoje porażki brak odpowiedniego nastawienia. Ale Nietzsche widział to jako formę zaprzeczania rzeczywistości i, co gorsza, jako objaw słabości przebranej za siłę. W Wiedzy Radosnej pisze: przekonania są bardziej niebezpiecznymi wrogami prawdy niż kłamstwa. I być może żadne przekonanie nie jest bardziej niebezpieczne niż to, że cierpienie musi być wyeliminowane, że bycie w złym stanie jest zawsze problemem do naprawienia, a nie nieuniknioną częścią życia. Współczesna samopomoc tworzy niewidzialnego wroga, teraźniejsze ja, i sprzedaje w zamian magiczną ideę idealnego ja, bardziej produktywnego, szczuplejszego, bogatszego, szczęśliwszego. I im bardziej oddalasz się od tego wyidealizowanego obrazu, tym bardziej sfrustrowany się czujesz, bardziej winny, bardziej kruchy. Ten cykl jest dochodowy, ale duchowo dewastujący. Nietzsche nie chciał, żebyś był optymistą. Chciał, żebyś był przebudzony. On wiedział, że życie jest trudne, mylące i często absurdalne, ale zamiast próbować to złagodzić, zapraszał nas do spojrzenia w tę otchłań i zapytania: co jest ze mnie w tym wnętrzu? To właśnie w tej konfrontacji z bólem widział możliwość prawdziwego wzrostu. Nie w ucieczce, nie w wydajności, ale w nagiej i surowej prawdzie. Nietzsche nie był motywatorem. Nie powiedziałby ci, żebyś wierzył w siebie. Powiedziałby ci, żebyś zmierzył się z faktem, że może nawet nie wiesz, kim jesteś, ponieważ jesteś zbyt zajęty próbą stania się tym, czego inni oczekują. To brutalne starcie z rzeczywistością było dla niego prawdziwym początkiem siły. I to właśnie tutaj radykalnie różni się od logiki samopomocy. Dla Nietzschego egzystencjalne bóle nie są dysfunkcjami, ale drzwiami. I tylko ten, kto ma odwagę, przechodzi przez nie. Jednym z filarów filozofii nietzscheańskiej jest nihilizm. Zauważył, że w miarę jak religia i tradycje traciły siłę w świecie nowoczesnym, człowiek stawał przed pustką, załamaniem sensu. Nic nie wydawało się naprawdę ważne. I bez czegoś większego, w co można wierzyć, wielu pogrążało się w apatii, nudzie, poczuciu, że wszystko jest powierzchowne. To właśnie tu pojawia się samopomoc, jako próba wypełnienia tej dziury. Ale Nietzsche widział to wypełnienie jako fałszywe, kosmetyczne, kolorowy plaster na głębokiej ranie. Prawdziwe wyjście, według niego, leży w tworzeniu nowych wartości. Nie w poszukiwaniu gotowych formuł, ale w wymyślaniu celu wychodzącego z własnego doświadczenia. Ta reinwencja wymaga najpierw przejścia przez pustkę i zaakceptowania, że jest ona częścią podróży. Inną centralną koncepcją jest wola mocy. Wielu myli to z pragnieniem dominacji, ale nie o to chodzi. Moc dla Nietzschego to zdolność do rozwoju nawet pośród chaosu.
to siła afirmacji życia, ze wszystkim, co ma brutalnego, niejednoznacznego i nieprzewidywalnego. Podczas gdy samopomoc zachęca nas do szukania komfortu, Nietzsche pcha nas w dyskomfort. Podczas gdy samopomoc chce kontrolować uczucia afirmacjami, Nietzsche chce akceptować uczucia, choćby były najciemniejsze, i z nich znaleźć coś prawdziwego. Ale być może najbardziej wymagającą koncepcją, którą zaproponował, jest wieczny powrót. Wyobraź sobie, że wszystko, co teraz przeżywasz, każdy błąd, każdy wstyd, każde zwycięstwo i każda strata będzie się powtarzać w nieskończoność, bez końca. Czy przeżyłbyś to życie ponownie? Dokładnie takie, jakie jest? To pytanie nie jest teoretyczne. To egzystencjalna bomba, ponieważ zmusza nas do spojrzenia na życie w radykalny sposób. Czy żyję czymś, co warto powtarzać w nieskończoność? Samopomoc powiedziałaby: zmień to. Nietzsche powiedziałby: wytrzymaj, przekształć, uczyń to godnym powrotu. Ten rodzaj myślenia wymaga odwagi, nie technik. Wymaga głębi, nie mantr. I być może właśnie dlatego Nietzsche nie pasuje na motywacyjną scenę. On nie chce cię animować, chce cię obudzić. Znasz frazę: bądź najlepszą wersją siebie. Ta fraza wydaje się nieszkodliwa, nawet inspirująca. Jest na koszulkach, w bio na Instagramie, w filmach motywacyjnych. Stała się współczesną mantrą. Ale Nietzsche miałby poważne zastrzeżenia do niej. Nie dlatego, że neguje ideę ewolucji, ale ponieważ często ta pogoń skrywa zakamuflowaną nienawiść do tego, kim jesteś teraz. Ten wyścig po lepszą wersję może wydawać się szlachetny, ale Nietzsche widziałby to jako subtelną formę resentymentu. Zamiast akceptować życie i przekształcać je od wewnątrz, współczesny człowiek próbuje uciec od siebie, tworząc nieosiągalny ideał, by uzasadnić pogardę dla teraźniejszości. Ta krytyka pojawia się mocno w Z-genealogii moralności. Tam Nietzsche analizuje, jak pewne wartości, takie jak pokora, litość, poświęcenie, nie narodziły się ze szlachetności ducha, ale z urazy słabych. Zamiast przyjąć swój ból i swoje ograniczenia, stworzyli system, w którym ich słabości stały się cnotami. Resentyment staje się moralnością. Ucieczka staje się heroizmem. Samopomoc nieumyślnie powtarza ten wzorzec, docenia ból, o ile przynosi rezultaty. Toleruje cierpienie, ale tylko jako trampolinę. Istnieje tam ukryta idea, że teraźniejszość ma wartość tylko, jeśli jest tymczasowa, jeśli zostanie przezwyciężona, zoptymalizowana, zastąpiona. Nietzsche uważał to za katastrofę, ponieważ próbując stać się kimś lepszym, tracimy kontakt z tym, kim jesteśmy. Życie staje się wieczną poczekalnią. Kiedy będę silniejszy, szczuplejszy, bardziej zdyscyplinowany, wtedy zacznę żyć. Ale życie jest teraz, włącznie z wadami, włącznie z zamieszaniem, włącznie z bałaganem. Nie bronił konformizmu, wręcz przeciwnie. Nietzsche chciał przezwyciężenia, ale przezwyciężenia prawdziwego, nieudawanego, które zaczyna się od surowej akceptacji tego, kim jesteś i dopiero wtedy transformuje, bez filtrów, bez samooszukiwania się. Obsesja na punkcie ewolucji jest również związana z niebezpieczną ideą, że istnieje idealny model człowieka, swego rodzaju wersja 2.0, to, co wszyscy powinni osiągnąć. Ale Nietzsche to odrzuca. Dla niego nie istnieje uniwersalny ludzki ideał. Każda jednostka musi stworzyć swój własny sposób bycia, swoje własne wartości, swoją własną estetykę istnienia. I to wymaga czegoś, czego samopomoc rzadko oferuje: samotności, ciszy i czasu. Nie na kursach, wideo czy gotowych frazach ten proces się odbywa. Budowanie siebie nie jest przyspieszone. Jest organiczne, bolesne, mylące i głęboko indywidualne. Nietzsche wiedział, że prawdziwa transformacja zaczyna się, gdy przestajesz próbować być kimś innym i zaczynasz słuchać tego, co jest żywe, surowe, niedoskonałe w tobie. Nietzsche nie żył w erze cyfrowych influencerów, motywacyjnych podcastów, ani 12-tygodniowych programów coachingowych. Ale gdyby żył, prawdopodobnie widziałby to wszystko jako nieuniknioną konsekwencję duchowego upadku Zachodu. Dla niego współczesny człowiek już nie szuka prawdy, szuka pocieszenia. A gdzie jest popyt na pocieszenie, tam jest rynek. Samopomoc w tym kontekście nie jest tylko dyskursem.
To wielomiliardowy przemysł. Sprzedaje książki, odosobnienia, kursy, 20-dniowe wyzwania, motywacyjne butelki, planery z optymistycznymi frazami, a nawet energetyzowane kryształy. Wszystko to zapakowane w obietnicę. Nie czujesz się dobrze teraz, ale możesz się czuć, jeśli skonsumować właściwą drogę. Nietzsche nazywał to moralnością niewolników przebraną za zbawienie, ponieważ w głębi duszy wzmacnia ona ideę, że jesteś niewystarczający, że jest coś w tobie zepsutego i że rozwiązanie leży w innej osobie, w innej metodzie, w innym guru. Dla niego ta dynamika jest niebezpieczna, ponieważ tworzy zależność. Czujesz się stale zadłużony wobec tego idealnego ciebie, który nigdy nie nadchodzi. I im dalej jesteś, tym więcej konsumujesz. Więcej treści, więcej książek, więcej mentorów. Ból staje się walutą, nadzieja produktem, a ludzkie cierpienie staje się powtarzającym się biznesem. Nietzsche miał awersję do każdego systemu, który anulował jednostkę w imię ogólnej prawdy. I to dokładnie to, co samopomoc robi, mówiąc, że każdy może osiągnąć sukces w ten sam sposób. Jakby wyjątkowość każdego była problemem, a nie potencjałem. W Antychryście pisze z furią przeciwko strukturom religijnym, które obiecują sens w zamian za posłuszeństwo. Ale krytyka ta stosuje się z przerażającą precyzją do tego, co widzimy dziś. Pasteryzowaną duchowość, sprzedawaną w 60-sekundowych filmach z emocjonalną ścieżką dźwiękową w tle. To coach duchowy, częściowo mesjasz, częściowo marketingowiec. Nietzsche nazwałby to wyrafinowanym samooszukiwaniem się, ponieważ to nie są bezpośrednie kłamstwa. To półprawdy, które masują ego, jednocześnie dusząc duszę. Wolał brutalne milczenie wątpliwości niż jakąkolwiek pewność sprzedawaną masowo. I być może dlatego jest dziś tak potrzebny. W świecie, który próbuje nas leczyć cały czas, Nietzsche przypomina nam, że ból nie jest czymś do pokonania w pośpiechu, ale do wysłuchania z odwagą. Podczas gdy samopomoc zaprasza nas do obejścia bólu, Nietzsche zaprasza nas do przejścia przez niego. To jest wielki zwrot. On nie chce, żebyś zaprzeczał cierpieniu. Chce, żebyś patrzył na nie, jak alchemik patrzy na ogień. Coś, co może spalić, tak, ale także przekształcić. Jego propozycja nie jest łatwa do przełknięcia. Nie wygładza krawędzi życia. Wręcz przeciwnie, ostrzy każdy kąt, abyś poczuł, abyś zauważył, gdzie boli, dlaczego boli i co jeszcze żyje w tobie. I właśnie dlatego wprowadza jedną z najgłębszych i najtrudniejszych koncepcji całej swojej filozofii. Amor fati, miłość do przeznaczenia. Nie chodzi o akceptowanie tego, co się dzieje z rezygnacją. Chodzi o afirmację wszystkiego, co jest, włącznie z tym, czego nigdy byś nie wybrał. To patrzenie na bóle, porażki, straty, traumy i mówienie: tak, wybieram to, staję się tym. Ten rodzaj siły nie jest sprzedawany. Nie może być nauczany na kursie weekendowym, ponieważ nie rodzi się z zewnątrz. Rodzi się z samotnej i niemal świętej decyzji, by objąć własne życie bez filtrów. W świecie, który nagradza wydajność, Nietzsche proponuje brutalną autentyczność. W czasie, gdy bycie szczęśliwym stało się obowiązkiem, mówi: a co jeśli smutek jest częścią drogi? Wzywa nas do porzucenia idei, że istnieje idealne ja czekające na nas. I proponuje zamiast tego, abyśmy byli autorem naszego własnego istnienia, nie kopiując modeli, nie podążając krokami, ale rzeźbiąc sens w chaosie, naszą własną wolą, naszymi własnymi symbolami, naszą własną siłą. I ta siła, wbrew temu, co wielu myśli, nie ma nic wspólnego z władzą nad innymi. Ma związek z władzą nad sobą. To zdolność do wyboru własnej drogi, gdy wszyscy wokół ciebie są rozproszeni skrótami. Nietzsche nie chce, żebyś kochał się jako slogan. Chce, żebyś znosił siebie, żebyś zniósł, kim jesteś, żebyś przestał się ukrywać za obietnicami i zaczął zamieszkiwać teraźniejszość, włącznie z dyskomfortem. Ponieważ tylko ten, kto znosi własną prawdę, jest zdolny do przekształcenia jej w wolność. Świat samopomocy będzie trwał. Nowi guru będą się pojawiać. Nowe metody, nowe książki, nowe obietnice. Zawsze będzie ktoś gotowy powiedzieć ci, że szczęście jest 3 kroki dalej lub miesięczną subskrypcję. Ale Nietzsche pozostaje jako niewygodne echo. Głos, który nie chce cię ożywić ani pocieszyć.
Nie wzywa cię do bycia lepszym, wzywa cię do bycia prawdziwym. I być może to jest najważniejsze pytanie tego filmu. A co jeśli nie potrzebujesz się z niczego leczyć? Co jeśli zamiast spędzać życie próbując naprawić to, kim jesteś, zacząłbyś słuchać z brutalną uczciwością tego, co w tobie próbuje się wyłonić? Nietzsche wiedział, że w istnieniu jest ból, że jest chaos, sprzeczność, strata, ale wierzył, że to wszystko, absolutnie wszystko, może być surowcem do tworzenia. I zrobił to z własnym życiem. Spędził lata cierpiąc na chroniczne bóle, kryzysy psychiczne, głęboką izolację, a jednak napisał książki, które rozpalały stulecia. Nie uciekł od cierpienia, przekształcił cierpienie w dzieło. Nietzsche nie nienawidził słabych, nienawidził kłamstwa, które utrzymuje ich słabymi. Dyskurs, który infantylizuje, który uspokaja, który uzależnia od powierzchownej nadziei. Jego filozofia nie jest receptą, to lustro. Lustro, którego może unikasz, ponieważ nie pokazuje idealnego ciebie, pokazuje prawdziwego ciebie. Ale to tylko z tego coś nowego może się narodzić. I być może to jest prawdziwe antidotum na toksyczny świat samopomocy. Przestać próbować uciekać od bólu, przestać przekształcać cierpienie w osobistą porażkę i zacząć żyć naprawdę, nawet jeśli oznacza to popełnianie poważnych błędów, upadanie na kolana, tracenie kierunku, a mimo to mówienie tak, akceptuję to, ponieważ ostatecznie Nietzsche nie chciał, żebyś był szczęśliwy, chciał, żebyś był wolny, a wolność, wbrew temu, co ci sprzedano, nie jest lekka, jest ciężka, ale ten ciężar twojego własnego życia jest dokładnie tym, co może sprawić, że wstaniesz i będziesz szedł.